Kiedy się ostatnio widzieliśmy, to właśnie zawitaliśmy do Arizony, The Grand Canyon State. Pojechaliśmy go zobaczyć. Wrażenie było super, tym bardziej, że kanion wyłaniał się zza drzew. Zasłaniał cały horyzont. Ktoś trafił z nazwą. Wielki Kanion jest naprawdę wielki. Tego dnia zostaliśmy na zachód słońca. Ciepłe kolory otulały kanion do snu, a nam z zimna czerwieniały policzki. Następnego dnia zrobiliśmy trekking po Wielkim Kanionie. Dookoła leżało całkiem sporo śniegu, ale nie ma co się dziwić, w końcu wczesna wiosna, a my znajdowaliśmy się na wysokości około 2100 metrów nad poziomem morza. Pierwszy punkt widokowy nazywał się Och Ach Point. Nazwa w punkt. To, co nietypowe dla trekkingu tutaj, to najpierw schodzenie w dół, a na zakończenie trasy wchodzenie pod górę. Doświadczenie przeciwne do tego, co zwykle robimy w górach. Wymaga pamiętania, że każdy krok w dół trzeba będzie wykonać podczas powrotu pod górę, więc łatwo zapędzić się za daleko. Schodzi się łatwo, ale podejście wymaga sporego wysiłku i zapasów wody. Czytaliśmy na blogach wiele opinii, że Wielki Kanion jest wielki i koniec. Nie zachwycał, jak miał zachwycać. Nawet, że jest przereklamowany. Nie podpisujemy się pod tymi hasłami. Jest przepiękny. W samym kanionie można by spokojnie siedzieć 2 tygodnie. My natomiast ruszyliśmy dalej, do bardzo znanego miejsca i nadrobiliśmy w tym celu prawie 200 mil. To tutaj Forrest Gump zakończył bieg trwający 3 lata. Chwilę zajęło nam dopasowanie zdjęcia do kadru z filmu, ale w końcu udało się. No w miarę. Postanowiliśmy też odtworzyć tę kultową scenę. Jak widać, talent aktorski w naszej grupie jest na poziomie hollywoodzkim. Zameldowaliśmy się w miasteczku Page i skoczyliśmy na barbecue. Dziwnym zbiegiem okoliczności w telewizji tego dnia leciał właśnie Forrest Gump.
Rano ruszyliśmy do kanionu Antylopy, gdzie czekała nas wycieczka z przewodnikiem z plemienia Navajo. Żłobienia wytworzone przez wodę były wspaniałe, bardzo przypominały nam Petrę. Ogniste kolory, załamania światła, skały przypominające fale. Z ciekawostek można dodać, że Indianie z plemienia Navajo byli szefrantami armii amerykańskiej podczas II wojny światowej. Ich język nie był wówczas spisany, więc świetnie się do tego nadawał. Nie mieli słowa na bombowiec, więc wymyślili ciężarny samolot. Na ten dzień zaplanowaliśmy jeszcze zachód słońca na Horseshoe Bend. Miejsce typowo instagramowe, dlatego nie zdziwiło nas, że ledwo znaleźliśmy miejsca na nasze statywy. W drodze do Nevady mamy czas opowiedzieć, jak podczas wyjazdu koncept godziny stracił dla nas znaczenie. Przylot do Los Angeles przestawił nam zegarki o 8 godzin do tyłu. Następnie pojechaliśmy do Arizony, która leży w innej strefie czasowej niż Kalifornia, ale nie używa czasu letniego, więc czas jest ten sam. Wewnątrz Arizony jest jednak rezerwat Indian Navajo, który ma czas letni. Granice rezerwatu są nieregularne, więc czas może zmieniać się często podczas podróży. Potem ruszyliśmy do Nevady, która ma ten sam czas co Kalifornia, ale jechaliśmy do niej przez Utah, które jest w strefie czasowej Arizony i używa czasu letniego. Na dokładkę w międzyczasie w Polsce zaczął obowiązywać czas letni, więc dla nas liczyła się już tylko pozycja słońca na nieboskłonie. Zatrzymaliśmy się na chwilę w Parku Narodowym Zion i spotkaliśmy owce kanadyjskie. Ni to owca, ni to w Kanadzie. Wieczorem dotarliśmy do miasteczka Beatty w Nevadzie, gdzie na ulicach spotkaliśmy osiołki. Jutro ruszymy do Doliny Śmierci, ale to materiał na następną i ostatnią już część.